Witam. Zapewne wszyscy się zastanawiacie, co się dzieje, że nie ma filmu, nie ma lotów. No to może wyjaśnisz wszystkim, co tu się stało. Witam hodowców i hodowczynie, wszystkich na moim kanale. Na dzisiejszym filmie chciałem powiedzieć, dlaczego nie nagrywałem filmików, bo dużo dostaję telefonów, że co się dzieje, to powiem, co się dzieje. Dzieje się to, że mamy jakąś tam ptasią grypę, nasze gołębie nie lecą. Nie będę mówił tu o jakichś sprawiedliwościach, niesprawiedliwościach, że jedni lecą, drudzy nie, bo może jakoś sobie tam, a nie będę, jak to mówią, uprzejmie donosił, bo to nie w moim stylu, ale jest to przykre, bo szykowałem gołębie przez 5 tygodni codziennie na lot. Z zarządem u nas mieliśmy to, że cały zarząd był za, żebyśmy lecieli, no ale są ludzie, którzy podejmują sami decyzję i podjęli taką, że nie leciliśmy i przez 4 tygodnie szykowałem co tydzień gołębie na lot. No i gołębie, no co, no było to normalne, że roczniaki przysiądą i trochę mi te gołębie przysiadły. Wczoraj miałem taki przypadek, że wypuściłem gołębie na wieczorny oblot. No i 5 rocznych nie ma, nie chodziły, bardzo długo chodziły prawie 2 godziny ponad w powietrzu, wołałem, nadleciały, odbiły się od dachu i poszły i do dnia dzisiejszego ich nie ma. No jestem bardzo rozżalony, jest to przykre dla mnie, bo naprawdę bardzo mocno się nastawiałem, a to, że ktoś tam powie, że loty będą, to powiem szczerze, mam to głęboko w dupie, nie? Bo ja się nastawiam na to, żeby wygrywać, a nie, że tam loty będą. Gołębie były nastawione, nastawiałem się w tym roku bardzo mocno na kategorię A, przede wszystkim na te pierwsze loty, a loty się nie odbyły, nie? No co mam powiedzieć? No ale to jeszcze dzień przed lotem w ogóle. No i właśnie najgorsze jest to, że przez informacja. 4 tygodnie, tylko jeden tydzień co był, przez 4 tygodnie dostawaliśmy w czwartek powiadomienie, że nie lecimy, nie? Ja mam do jednej osoby złość osobistą bardzo mocną, dlatego powiedziałem, że no ale nie chcę się kłócić, bo i tak już jestem skłócony z połową ludźmi. Powiem tylko tyle, że dla oddziału Szczecin cały zarząd był za tym, żeby lecieć, no. Żebyśmy lecieli, bo dzwonicie do mnie, co niektórzy dzwonią się, pytają, nie wiem, macie swoich prezesów, powinniście się ich pytać, to ja wam powiem, że byliśmy wszyscy oprócz jednej osoby za. No i ten lot się nie odbył, no, jeden, drugi, no, leciały inne oddziały, ale to nie ma co się żalić, dobra. No teraz do też meritum miał być sprawy. lot, No nie? teraz też miała być dzisiaj wiadomość do godziny 12, czy lecimy, czy nie. Powiem wam tak szczerze, że to jest ostatni tydzień, na który ja jestem przygotowany, ja już jestem zniechęcony. Nawet chodzi mi po głowie, żeby po prostu dać sobie spokój z tym na razie lotowaniem, niech to się wszystko uspokoi. Gołębi nie zlikwiduję, ale muszę to przemyśleć, bo tak, zmarnowany czas, zmarnowane moje pieniądze, inwestycja była zajebista włożona w te gołębie. Dużo mojego czasu, bardzo dużo mojego czasu, przygotowane były niemiłosiernie. No, no ale no co mam powiedzieć, no, nie ma lotów, nie ma One zabawy, nie mają gdzie tego wylatać, nie? Tak, one nie mają gdzie tego wylatać, ja nie mam gdzie ich wywozić. Nie wywożę je najdalej na 27 km, to jest śmiech na sali, te gołębie się wzbijają i lądują. Na 20 km wywożę, no co mam wywozić ich w przeciwnym kierunku, takiego jak wracają, no to jest w ogóle już bez sensu, nie? Przez granicę przekraczać nie możemy, bo musimy mieć testy, nie testy, jakieś tam nie wiadomo co. Ja tam za bardzo tego też nie ogarniam, boję się jechać, bo ze 2-3 osoby tam dostały, tam moi znajomi, co akurat nie jechali z gołębiami, z innym po 5000 kary, ja nie będę tam świrował, że tam jadę, no ale powiem wam szczerze, że tak krótko i na temat wam powiem, nie? Okant chuja rozbić te całe PZGHB, nie? Rozżalony jest. Rozżalony jestem strasznie, nie? Ja wiem, że niektórzy robią co mogą, żeby te loty były, żeby ich nie było. Słuchajcie, najdziwniejsze jest to, że u nas nie ma ptasiej grypy. Pan Zbyszek Knajp załatwił zaświadczenia, wszystko mieliśmy i dalej nie mogliśmy lotować, no. Dalej nie mogliśmy lecieć, a inni lecą sobie, no ale to dobra, no niech lecą jak sobie lecą, a my nie mogliśmy, no. Bo u nas nie wiem co jest, co my jesteśmy, kurwa, jakimiś, nie wiem, innymi ludźmi, z innej tego, nie mogliśmy, bo ościenne oddziały lecieli, nie mogliśmy lecieć. No jest Ja myślałam, że to cała Polska nie no leci. cała Polska ma zakaz, ale sobie robili loty. Te gołębie nawet, ja już nawet chciałem, żeby one leciały za darmo. Ja nie chciałem, żeby leciały, żeby mi nie wypadły z tego cugu. A one były przez 7 tygodni, 6 tygodni były przygotowywane. Wiadomo, 2 tygodnie przed lotami, różne weszły suplementacje, wszystkie. Każdy wie, że gołąb nie ma żółci, on inaczej tego nie spali na wątrobie.
kurwa mądrzy ludzie, tylko spali to przez trening i przez latanie. A gdzie ja ich miałem trenować? Gdzie miałem ich latać? Nie mieliśmy treningu, one skulone są, te gołębie już się praktycznie nie nadają do lotu. No. Są przetrenowane. Nie są przetrenowane, nie są wylatane, nie spaliły tego, pozapruwałem gołębie. Gołębie nie mają żółci, gołębie powinni to, co im dajesz, na przykład białko jakieś tam, coś, czy jakieś tam aminokwasy, suplementy, to on przepala to latając, bo on nie ma żółci, no. Dlatego też gołębie nie chorują na ptasią grypę, no, bo nie mają żółci. A tu widzisz, jednak chorują. Nie, nasze nie chorują, no. Nie ale chorują, są przez różne te loty nie było tak, przez te loty nie mamy. Słuchajcie, ja inwestuję w gołębie jakieś tam pieniądze, swój czas. Ja chcę wygrywać. Mnie nie interesują, że będą loty, jakieś tam, że ja będę któryś. Ja chcę być zawsze z przodu. To jest moja ambicja sportowa i tyle, no. Po to robię. Po to robiłem i teraz nie mogę do siebie dojść. Nie chcę nigdzie jeździć, z nikim się spotykać, bo jestem impulsywnym, nerwowym człowiekiem, jeszcze sobie kurwa problemów narobię, no. A to mi jest niepotrzebne, nie? Jeszcze najgorsze, że teraz 5 tych odeszło, dzisiaj jeszcze grosik mi też odszedł, wrócił dopiero koło 13, bo jest chce latać i odchodzi, nie? Robiłem, to ja jestem naprawdę, no niby dużo rzeczy wiem, ale to jest ten pierwszy raz takiej sytuacji, że są takie przerwy między właśnie taka sytuacja jak teraz jest. I ja nie wiem, co z tymi gołębiami robić. Ja potrafiłem je przygotować, potrafię tam jakoś na miarę swoich możliwości lecieć tymi gołębiami, ale ja nie umiem szykować i nie lecieć i następny tydzień. I ktoś w głupim uśmiechku ci powie, no ale to się nic nie stanie. No. Nie, będziesz miał więcej czasu na ale na co przygotowanie. mam więcej czasu? Jak ja już nie chcę tego czasu. Kto mi teraz zwróci te pieniądze, które ja zainwestowałem? Zainwestowałem w karmę, w drogie wszystko i kto mi teraz zwróci? No wiem, że będą mądrzy, co powiedzą, mogłeś kupić sobie kurwa polskie karmy, tam tańsze karmy. To se kup te tańsze karmy, ale cena tych karmach i to jest na tym to jest moje. No nie no, przygotowałeś się, bo myślałeś, że sezon będzie. Że no sezon to... będzie, nastawiałem się na kategorię A strasznie. Nie? A teraz co mam zrobić z tymi gołębiami? Ani ich strachie lotować, bo one będą ginąć. No, będą ginąć, nie będą wracać. Tu jest teraz 20 parę sztuk, bo wczoraj 5 zginęło. Nie wróciły mi wieczornym, wypuściłem o godzinie 18 Może gołębie. jeszcze wrócą. Nie wrócą, one tak jakby się bały. Ja wiedziałem, że tak będzie, już kiedyś miałem taką sytuację z młodymi. Jak się uczyłem tak na młodych gołębiach, szykowałem je bardzo mocno, nie wiedziałem co to jest i tak samo właśnie wtedy, tylko że ja wtedy popełniałem błąd, a teraz wiedziałem, że to jest, nie? One siadały, odbijały się i 5 gołębi, szła burza. Wypuszyło mi te gołębie i tych gołębi nie ma, nie? No, także w normalnym, cywilizowanym świecie, normalnych światach, tam gdzie są gołębie, tam gdzie są ludzie inteligentni, myślący, nie wiem, bystrzy, kurwa, jacyś tam normalni, porobili loty, latali sobie gołębiami, nie przejmowali się, a u nas nie ma żadnego ogniska ptasiej grypy, nie było zimno, nie było nic. Płakali chłopaki tam w górach, wszędzie, płakali chłopaki tam, gdzie mają ptasią grypę, rozumie, to u nas nic. I my nie lecieliśmy, nie? I mam o to żal, nie? Mam o to żal, nie wiem, sam może do siebie, bo tu chłopaki dużo chciało lecieć. Dużo chłopaków u nas w oddziale, powiem, że jest bardzo rozżalonych. No, nie dziwię im się, bo też, kurwa, pracują, odkładają pieniądze, na ten cały sezon zbierają. No ale to jest trochę przesada, że jeden dzień przed lotem ktoś sobie loty odwołuje, no to no są, wiesz, może dzień przed co nie wiedział wcześniej, wiedział na pewno, nie? Są hodowcy, którzy może nie wiedział. No. I teraz co mam hodowcy wam powiedzieć? No, nawet powiem wam szczerze, nie wiem co wam mam powiedzieć, powiem wam tylko tyle. No. Ostatni ten tydzień szykuję, wiem, że będzie straszna lipa, podejrzewam, że połowa tych gołębi nie wróci, kurwa. Może jak wrócą, to wrócą po konkursie. No i sezon w dupę, no. I tak powiem szczerze, że bardzo mocno się zastanawiam nad tym, czy w przyszłym roku będę lotował na gołębie, no. Na dzień dzisiejszy jestem... To ja nie wierzę, bo to już Natalia, ja wiem, że tak kilka razy, ale mówiłaś. teraz to już jest kurwa szczyt wszystkiego, nie? Szczyt chamstwa. Szczyt chamstwa i pospólstwa pegierowskiego. No, szkoda mi, no co mam zrobić, no. Gołębie chciały lecieć, no pięknie było, tak były przygotowane. Tak przygotowane. Jeszcze w tamtym tygodniu jeszcze by było ok, ale w tym tygodniu widzę, że już mi siadły, okropnie mi siadły, no. Naprawdę, no i zginęło tych 5, tych gołębi odeszło. Dzisiaj na ten grosik odszedł, ale wrócił. Będą odchodzić, będą ginąć, no. No dobrze, że wrócił, bo tak to już by w ogóle leżał na łopatach. No,
Chyba i tu... Nie wiem, co mam zrobić teraz, jak to mamy teraz, niby mamy mieć ten lot, ale tak powiem szczerze, To że może się nawet- wy, drodzy hodowcy, Nawet- ktoś z was może wie, co w nawet- takiej sytuacji. Nawet się nie nastawiam. Nie byłem nigdy w takiej sytuacji jeszcze, żebym przytrzymywał gołębie, żebym szykował je przez 4 tygodnie i żeby nie szły na lot. Nie byłem nigdy w takiej sytuacji. Pierwszy raz jestem. Jest to bardzo kurwa trudna sytuacja. Wiem, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Uczę się wszystkiego. Nie mam do gołębi żalu, nie mam do No, tego, do tylko gołębi mam za ogólnie co? taki, że mogliśmy mieć te loty, mogły się te loty odbyć, może nie loty, tylko treningi zrobić tym hodowcom, bo tu jest nie ja, tylko jestem sam. Jest tu kilku takich hodowców, którzy szykowaliśmy. No ale to chyba liczył- wszyscy szykowali, no na jak? pewno wszyscy no. szykowali, na pewno chłopaki się szykowali w oddziale, każdy z każdym chce wygrać, każdy ma jakieś tam do siebie złość i sportową i taką, jeden się lubi, drugi się nie lubi. Ja też tam z parę osobami chciałem wygrać, no i sobie wygrałem. Tak sobie wygrałem, że się zastanawiam nad tym, czy kurwa nie skończę z lotowaniem, no, tak sobie wygrałem. Nie? Przykre to jest, ale... No to tym smutnym akcentem. Kończę, pozdrawiam. No, to może Bawmy się jakieś... dobrze, cieszcie się ci, co lotują. Wszystkiego najlepszego. Gratulacje dla wszystkich hodowców, którzy bardzo mocno biją. Obserwuję listy. Pozytywnie wam zazdroszczę. Sobota przychodzi, kichę mi wykręca. W niedzielę muszę odpalić racę, żeby przeszło. No, to chyba potrzebujesz kilku słów wsparcia No i No, trzymajcie się. zachęcamy was Pozdrawiam was do wszystkich, komentowania. naprawdę. Tak. Dziękuję za dobre słowa, co mówią. No, mam nadzieję, że mam nadzieję, że mi przejdzie, ale naprawdę już w tamtym roku miałem to zamiar, ale jakoś jeszcze tak no kocham te gołębie, ale ja ich na pewno nie zlikwiduję, na pewno je będę miał, ale grubo się zastanawiam, czy będę lotował. Nie? Na pewno tak myślę, że za 2-3 lata sobie zrobię przerwę, a jak będę widział, że będę mógł bez tego wytrzymać, to adios muchachos, zakładam Budapeszty. Na razie pozdrawiam, łapka w górę.